Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego możemy spędzać godziny przewijając treści w mediach społecznościowych, ale odczuwamy niemal fizyczny opór, gdy próbujemy przeczytać 10 stron książki? Albo dlaczego umieszczamy ważne spotkania w kalendarzu z najlepszymi intencjami, tylko po to, by wymyślać wymówki w decydującym momencie? To nie jest słabość, to nie jest lenistwo, to po prostu twój mózg, wysyłający zrozpaczony sygnał, jest przeciążony, działa w trybie awaryjnym, niezdolny do poradzenia sobie z kolejnym zadaniem wymagającym głębokiego myślenia. Żyjemy w epoce bez precedensu w historii ludzkości. Nasze mózgi, które ewoluowały przez miliony lat, aby wykrywać ruchy na sawannach i znajdować skąpe źródła wody, są teraz codziennie bombardowane informacyjnym ekwiwalentem wielu całych żywotów naszych przodków. Twój mózg nie zepsuł się. On po prostu próbuje przetrwać w środowisku, do którego nie został zaprojektowany. To jak próba uruchomienia najnowszego oprogramowania do edycji wideo na komputerze z lat 90. Sprzęt po prostu nie został do tego stworzony. Ten tekst jest jak niezbędna przerwa, moment spokoju w burzliwym oceanie bodźców, które nas otaczają. Nie ma tu migających powiadomień, automatycznie odtwarzanych filmów, ani nieskończonych karuzeli proszących o przewijanie, tylko słowa na ekranie, zapraszające twój umysł do zwolnienia i zaczerpnięcia oddechu. Potraktuj ten tekst jako detoks poznawczy, przestrzeń do zrozumienia, co się z tobą dzieje i odkrycia, jak odzyskać kontrolę nad własnym umysłem. Zanim pomyślisz o sprawdzeniu telefonu lub otwarciu nowej karty w przeglądarce, zawrzyjmy umowę. Poświęć kolejne minuty całkowicie tej lekturze. Bez wielozadaniowości, bez rozpraszania się. Ta mała decyzja będzie już twoim pierwszym krokiem we właściwym kierunku. To, czym się z tobą podzielę, jest wynikiem lat badań neuronaukowych, połączonych z moją własną podróżą do odzyskania kontroli nad moją uwagą. Wyjaśnię, dlaczego masz tak duże trudności z koncentracją, nawet przy najprostszych zadaniach, i przedstawię sprawdzoną ścieżkę do odwrócenia tego procesu. Nie obiecuję magicznych rozwiązań, ani natychmiastowych transformacji. Mózg tak nie działa. To, co oferuję, to głębokie zrozumienie problemu i praktyczne strategie, które, jeśli będą konsekwentnie stosowane, mogą dosłownie przeprogramować twoje obwody neuronowe, aby odzyskać zdolność koncentracji. Neuroplastyczność jest realna. Podobnie jak twój mózg dostosował się do środowiska hiperstymulacji, może dostosować się do bardziej zrównoważonego i produktywnego trybu funkcjonowania. Ale wymaga to zrozumienia, cierpliwości i konsekwencji. Cech, które wydają się rzadkie w dzisiejszych czasach, ale które drzemią w tobie, czekając na ponowne przebudzenie. Zacznijmy od zrozumienia wroga. Problemem nie jest twoja siła woli, ale nierównowaga neurochemiczna, która jest starannie pielęgnowana wokół ciebie. W centrum tej kwestii znajduje się dopamina, często błędnie rozumiana jako neuroprzekaźnik przyjemności. W rzeczywistości jej główna rola jest znacznie bardziej wyrafinowana. Dopamina sprawia, że chcemy, poszukujemy, pragniemy. Jest paliwem motywacji, tym, co sprawia, że wstajemy z kanapy i działamy. Przez większość historii ludzkości ten system działał doskonale. Potrzebny był wysiłek, aby uzyskać nagrody, co utrzymywało poziom dopaminy w zdrowej równowadze. Polowanie wymagało planowania, cierpliwości, koordynacji. Budowanie schronienia oznaczało intensywną pracę fizyczną przez wiele dni. Nawet relacje społeczne wymagały znacznych inwestycji czasu i energii. To, co wydarzyło się w ostatnich dziesięcioleciach, a szczególnie w ostatnich latach, to całkowite podważenie tego systemu. Błyskotliwi inżynierowie i wyrafinowane algorytmy stworzyły ekonomię uwagi, której celem jest maksymalizacja twojego zaangażowania poprzez precyzyjną manipulację twoim układem dopaminergicznym. Każde powiadomienie, każde polubienie, każdy rekomendowany film zostały starannie zaprojektowane, aby dostarczyć małe, natychmiastowe dawki dopaminy, bez wysiłku, który tradycyjnie towarzyszyłby im w naturze. Wynik jest przewidywalny i druzgocący. Desensytyzacja receptorów dopaminergicznych. Twój mózg, nieustannie bombardowany łatwymi nagrodami, dostosowuje się, podnosząc próg niezbędny do odczuwania satysfakcji. To jak narkoman, który potrzebuje coraz większych dawek, aby poczuć ten sam efekt.
Kiedy próbujesz skupić się na zadaniu wymagającym długotrwałego wysiłku, czytaniu książki, pisaniu tekstu, nauce do egzaminu, twój mózg, przekalibrowany na oczekiwanie natychmiastowej gratyfikacji, czuje się jak w stanie odstawienia. Niepokój, lęk, prokrastynacja to nie są oznaki moralnej słabości, ale neurologiczne objawy mózgu w nierównowadze. Dlatego możesz odczuwać niemal fizyczny opór, gdy próbujesz rozpocząć ważny projekt, podczas gdy nie pojawia się żaden opór, gdy decydujesz się szybko spojrzeć na media społecznościowe. Jednym z najważniejszych odkryć współczesnej neuronauki jest to, że ten sam obwód neuronowy, który przetwarza przyjemność, przetwarza również ból, działając jak waga w ciągłym poszukiwaniu równowagi homeostatycznej. Kiedy doświadczamy intensywnej przyjemności, mózg rekompensuje to, dodając ciężar po stronie bólu, zjawisko znane jako efekt odbicia hedonistycznego. Dlatego po maratonie seriali lub godzinach spędzonych w mediach społecznościowych często czujesz się pusty, niezadowolony, a nawet lekko przygnębiony. Mózg po prostu wykonuje swoją pracę, dążąc do równowagi, ale w cyfrowym środowisku zaprojektowanym do maksymalizacji krótkoterminowej przyjemności, ten mechanizm kompensacyjny pozostawia nas chronicznie niezrównoważonych. Dobra wiadomość? Ten system może zostać zhakowany w ten sam sposób, w jaki został porwany, ale tym razem na twoją korzyść. Kluczem jest odwrócenie równania. Zamiast najpierw szukać przyjemności, a potem nieuchronnie bolesnej rekompensaty, powinniśmy celowo szukać najpierw produktywnego wyzwania. Kiedy dobrowolnie podejmujesz trudne zadanie, takie jak studiowanie złożonego tematu lub intensywne ćwiczenia, waga początkowo przechyla się w stronę dyskomfortu. Twój mózg, dążąc do równowagi, reaguje dodając ciężar po stronie przyjemności, co skutkuje poczuciem głębokiej i trwałej satysfakcji, radykalnie różnej od powierzchownej i ulotnej przyjemności cyfrowych nagród. Ta zasada wyjaśnia, dlaczego aktywności, które początkowo wydają się nieprzyjemne, takie jak ćwiczenia fizyczne czy medytacja, często pozostawiają nas z poczuciem dobrostanu, które utrzymuje się przez godziny. Wyjaśnia również, dlaczego ukończenie wymagającego projektu lub opanowanie nowej umiejętności zapewnia rodzaj satysfakcji, której żadne media społecznościowe nigdy nie będą w stanie dorównać. Nauka stojąca za tym jest jasna. Nasze mózgi ewoluowały, aby znajdować znaczenie i satysfakcję w procesie pokonywania prawdziwych przeszkód. Produktywny dyskomfort jest drogą do autentycznej i trwałej przyjemności. Aby odbudować swoją zdolność uwagi i odzyskać kontrolę nad swoim życiem poznawczym, musimy wzmocnić 3 fundamentalne filary: odżywianie umysłu, ciało jako kotwicę i mentalność wzrostu. Przyjrzyjmy się każdemu z nich dogłębnie. Zaczynając od odżywiania umysłu, musimy uznać niewygodną prawdę. Tak jak twoja dieta fizyczna determinuje twoje zdrowie fizyczne, tak twoja dieta informacyjna determinuje twoje zdrowie psychiczne i poznawcze. Kluczowe pytanie: kto wybiera to, co codziennie trafia do twojego umysłu? Jeśli nie podejmujesz świadomych i celowych wyborów, odpowiedź jest niepokojąca. Są to algorytmy zoptymalizowane, aby zmaksymalizować czas, który spędzasz na konsumpcji, a nie twoje dobre samopoczucie czy rozwój osobisty. Musimy odzyskać tę sprawczość. Nie oznacza to porzucenia technologii lub cyfrowej izolacji. Byłaby to przesadna i niepraktyczna reakcja. Internet i media społecznościowe są niezwykłymi narzędziami, które, używane świadomie, mogą ogromnie wzbogacić nasze życie. Chodzi o przekształcenie twojej relacji z nimi z pasywnej na aktywną, z reaktywnej na celową. Zacznij od audytu swojej cyfrowej konsumpcji. Ile czasu spędzasz na biernym wchłanianiu treści w porównaniu do czasu poświęconego na tworzenie, ustrukturyzowane uczenie się lub znaczące połączenia? Jakie emocje odczuwasz podczas i po korzystaniu z różnych platform? Obserwuj wzorce bez osądzania, tylko z autentyczną ciekawością. Następnie ustanów jasne granice. Określ konkretne czasy na sprawdzanie powiadomień. Używaj narzędzi do zarządzania czasem, aby ograniczyć dostęp do stron, które wyczerpują twoją uwagę. Wyłącz niepotrzebne powiadomienia. Celem nie jest doskonałość, lecz świadomość i celowość. Równolegle, celowo kultywuj źródła informacji, które autentycznie odżywiają twój rozwój intelektualny i emocjonalny. Zidentyfikuj obszary autentycznego zainteresowania.
te, które naturalnie budzą Twoją ciekawość, i szukaj wartościowych treści w tych obszarach. Starannie wyselekcjonowane newslettery, książki, które poszerzają Twoje zrozumienie, merytoryczne podcasty. Zbuduj ekosystem informacyjny, który podnosi Twój umysł, zamiast wyczerpywać Twoją uwagę. Wreszcie, nie lekceważ transformacyjnej mocy tworzenia. Przemień się z biernego konsumenta w aktywnego producenta. Pisz refleksje na temat tego, czego się uczysz. Dziel się spostrzeżeniami z przyjaciółmi. Twórz treści w obszarach, które opanowałeś. Akt syntezy i wyrażania wiedzy nie tylko utrwala naukę, ale także zapewnia rodzaj satysfakcji, której bierna konsumpcja nigdy nie będzie mogła zaoferować. Ten cnotliwy cykl, świadoma konsumpcja, głębokie przetwarzanie, kreatywna ekspresja jest podstawą zdrowej relacji z informacją w XXI wieku. Drugi filar, równie istotny, to uznanie ciała za podstawę zdrowia poznawczego. Mit kartezjański o rozdzieleniu umysłu i ciała został całkowicie obalony przez współczesną neuronaukę. Twój mózg jest nierozłączną częścią Twojego ciała, głęboko pod wpływem jego stanu fizycznego. Siedzący tryb życia charakterystyczny dla ery cyfrowej nie tylko szkodzi naszemu zdrowiu fizycznemu, ale także bezpośrednio osłabia nasze zdolności poznawcze. Najnowsze badania jednoznacznie wykazują, że regularna aktywność fizyczna nie jest luksusem, ale koniecznością dla optymalnego funkcjonowania mózgu. Ćwiczenia fizyczne zwiększają produkcję czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego, BDNF, białka, które działa jak nawóz neuronowy, promując tworzenie i wzmacnianie połączeń synaptycznych. Ponadto regularny ruch poprawia krążenie krwi w mózgu, zmniejsza przewlekłe stany zapalne, znaczący czynnik w zaburzeniach poznawczych, i reguluje hormony stresu, takie jak kortyzol. Wszystkie te mechanizmy zbiegają się w bardziej odpornym, adaptowalnym mózgu, zdolnym do utrzymania długotrwałej koncentracji. Dokładnie tego, czego potrzebujemy, aby przeciwdziałać skutkom przeciążenia bodźcami. Piękno tego filaru tkwi w jego praktycznej prostocie. Nie musisz stać się olimpijczykiem, aby zbierać poznawcze korzyści z ćwiczeń. Codzienny 30-minutowy spacer, prosta rutyna ćwiczeń w domu, zajęcia taneczne lub joga. Każda aktywność, która podnosi tętno i angażuje Twoje ciało w przyjemny sposób, może radykalnie zmienić Twoją biochemię mózgu. Tajemnica polega na znalezieniu formy ruchu, którą naprawdę lubisz, minimalizując barierę początkowego oporu. Pomyśl o ćwiczeniach nie tylko jako o inwestycji w swoje zdrowie fizyczne, ale jako o bezpośredniej interwencji w swoją zdolność koncentracji i odporność psychiczną. Oprócz ustrukturyzowanych ćwiczeń, zwróć uwagę na ruch zintegrowany z Twoim codziennym życiem. Siedzenie przez długie, nieprzerwane godziny szkodzi nie tylko Twojej postawie i krążeniu, ale także Twojemu poznaniu. Włącz regularne przerwy na ruch, nawet jeśli to tylko 2 minuty co godzinę, aby rozprostować nogi, głęboko oddychać i ponownie połączyć się ze swoim ciałem. W praktyce uważności i medytacji często używamy ciała jako kotwicy dla rozproszonego umysłu. Odczucie oddechu, świadomość stóp dotykających podłogi. Podobnie, rozwijanie świadomej relacji z Twoim ciałem służy jako istotna przeciwwaga dla bezcielesnej i rozpraszającej natury doświadczenia cyfrowego. Trzeci filar, być może najbardziej transformacyjny, to przyjęcie mentalności wzrostu. Ta koncepcja, spopularyzowana przez psycholog Carol Dweck, reprezentuje fundamentalną transformację w sposobie, w jaki rozumiemy nasze własne możliwości i ograniczenia. Mentalność stała interpretuje trudności i porażki jako potwierdzenie wrodzonych ograniczeń. Mentalność wzrostu postrzega je jako niezbędne etapy w procesie rozwoju. To pozornie proste rozróżnienie ma głębokie implikacje dla tego, jak stawiamy czoła wyzwaniom, w tym wyzwaniu odbudowy naszej zdolności uwagi w hiperłącznym świecie. Kiedy mówimy sobie „nie potrafię się skupić” lub „mam deficyt uwagi”, nieświadomie przyjmujemy stałą mentalność, traktując naszą obecną zdolność jako trwałą i niezmienną cechę. Potężne przeformułowanie brzmiałoby: jeszcze nie rozwinąłem w pełni mojej zdolności do trwałej uwagi. Ta mała zmiana językowa, dodanie „jeszcze”, tworzy psychologiczną przestrzeń dla wzrostu i transformacji. Fascynujący eksperyment przeprowadzony przez Dweck obrazuje tę zasadę. Przedstawiła ona wymagające problemy matematyczne
dwóm grupom dzieci o podobnych umiejętnościach. Jedna grupa otrzymała pochwały za swoją inteligencję. Jesteś bardzo inteligentny. Podczas gdy druga była chwalona za wysiłek. Bardzo się starałeś. Gdy następnie stanęły przed jeszcze trudniejszymi problemami, dzieci chwalone za inteligencję unikały nowych wyzwań, obawiając się naruszenia swojego wizerunku inteligentnych osób. Z kolei dzieci, chwalone za wysiłek z entuzjazmem, przyjęły nowe wyzwania, postrzegając je jako możliwości rozwoju, a nie zagrożenia dla ich samooceny. Podobnie, jeśli interpretujemy nasze trudności z koncentracją jako dowód na fundamentalną wadę w nas samych, prawdopodobnie będziemy unikać sytuacji wymagających długotrwałego skupienia, utrwalając cykl nieuwagi. Jeśli natomiast postrzegamy te trudności jako oznaki rozwijającej się zdolności, każdy moment koncentracji, choćby krótkotrwały, staje się pozytywnym krokiem w naszej podróży rozwoju. Kultywowanie tej mentalności zaczyna się od języka, którego używamy wewnętrznie. Zastąp „jestem rozkojarzony” przez „pracuję nad swoją zdolnością skupienia”. Zamień „nie potrafię czytać długich książek” na „odbudowuję swoją zdolność do głębokiego czytania”. Uznaj, że neuroplastyczność, zdolność mózgu do reorganizacji i tworzenia nowych połączeń, pozostaje aktywna przez całe życie. Podobnie jak Twoje obwody neuronowe zostały ukształtowane przez cyfrowe środowisko wysokiej stymulacji, mogą zostać przekształcone przez świadome praktyki trwałej uwagi. Ten proces nie jest natychmiastowy ani liniowy. Będą dni postępu i dni pozornego regresu. Kluczem jest cierpliwa wytrwałość, celebrowanie małych zwycięstw i traktowanie każdego momentu rozproszenia nie jako porażki, ale jako okazji do rozpoznania i przekierowania. Pamiętaj, Twój mózg nie jest zepsuty, tylko tymczasowo przekalibrowany do środowiska, które nie sprzyja głębokiej uwadze. Dzięki konsekwentnym praktykom i mentalności wzrostu możesz dosłownie przeformatować swoje obwody neuronowe, aby odzyskać i nawet wzmocnić swoją naturalną zdolność koncentracji. Wdrożenie tych trzech filarów, świadomego odżywiania umysłu, aktywnego zaangażowania ciała i mentalności wzrostu, tworzy zintegrowany system wsparcia dla Twojego przeciążonego mózgu. Razem oferują potężną przeciwwagę dla sił, które fragmentują naszą uwagę. Ten proces dotyczy nie tylko odzyskania zdolności koncentracji, ale odzyskania autonomii poznawczej, Twojej zdolności do kierowania umysłem zgodnie z własnymi priorytetami i wartościami, a nie zgodnie z komercyjnymi interesami platform cyfrowych. Ważne, aby uznać, ta droga nie jest łatwa ani szybka. Żyjemy w społeczeństwie zoptymalizowanym pod kątem rozproszenia, gdzie głęboka koncentracja jest rewolucyjna. Odbudowa zdolności do trwałej uwagi to płynięcie pod prąd dominującej kultury. Niemal wywrotowy akt w gospodarce opartej na przechwytywaniu i monetyzacji Twojej rozproszonej uwagi. Ale korzyści znacznie przewyższają wysiłek. Umysł zdolny do głębokiej koncentracji jest nie tylko bardziej produktywny, jest bardziej kreatywny, bardziej odporny i fundamentalnie bardziej zdolny do znalezienia prawdziwego sensu i satysfakcji. Badania nad stanami przepływu, tymi momentami całkowitego zanurzenia w wymagającej aktywności, konsekwentnie identyfikują je jako doświadczenia głębokiego ludzkiego zadowolenia. Paradoksalnie, to w momentach intensywnej koncentracji, a nie przyjemnego rozproszenia, doświadczamy najwyższych form dobrostanu psychologicznego. Odzyskując zdolność do trwałej uwagi, nie tylko poprawiasz swoją produktywność, domagasz się swojego prawa do fundamentalnego wymiaru ludzkiego doświadczenia. Jeśli dotarłeś do tego punktu tekstu bez ulegania pokusie sprawdzenia telefonu lub otwarcia nowej karty w przeglądarce, już ćwiczysz mięsień uwagi. To znaczący pierwszy krok. Gratulacje. Jednak nie oszukuj się. Pojedynczy tekst, bez względu na to, jak inspirujący czy pouczający, nie może odwrócić lat neuronalnego uwarunkowania. To, co tutaj zaoferowałem, to tylko mapa, wstępne zrozumienie terytorium, które musisz przemierzyć. Prawdziwa podróż zaczyna się, gdy zamykasz ten tekst i decydujesz się wdrożyć, konsekwentnie i cierpliwie, praktyki, które odbudują Twoją zdolność uwagi. Zacznij od małych rzeczy. 5 minut dziennie głębokiego czytania bez rozpraszania. Posiłek bez telefonu obok. Godzina poświęcona wyłącznie ważnemu projektowi, z wyłączonymi wszystkimi powiadomieniami. Stopniowo
W miarę jak twój mięsień uwagi staje się silniejszy, zwiększaj czas trwania i złożoność tych praktyk. Zawsze pamiętaj, nie walczysz z lenistwem czy brakiem dyscypliny. Rekalibrujesz system neurologiczny, który został umiejętnie zmanipulowany przez zewnętrzne siły. Bądź cierpliwy dla siebie. Celebruj małe postępy, a przede wszystkim utrzymuj żywą wizję tego, czego szukasz. Nie tylko zdolności do wykonywania zadań bez rozproszenia, ale umysłu obecnego, zaangażowanego i prawdziwie twojego. Umysłu zdolnego do głębi w coraz bardziej powierzchownym świecie. Umysłu, który może świadomie nawigować po cyfrowym oceanie bez bycia porwanym przez jego prądy. Twój mózg nie jest zepsuty, jest tylko tymczasowo zdezorientowany. A z właściwą mapą i konsekwentnymi praktykami możesz nie tylko odzyskać to, co zostało utracone, ale rozwinąć bardziej odporną i świadomą zdolność uwagi, niż kiedykolwiek miałeś wcześniej. Wybór, jak zawsze, należy do ciebie. Czy będziesz nadal pozwalał algorytmom i powiadomieniom decydować, dokąd zmierza twoja uwaga, czy też weźmiesz ster swojego życia poznawczego? Pierwszy krok w tej podróży został już wykonany. Następny czeka na twoją decyzję.